Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Dzisiaj mam dla Was kolejną lekcję o bardzo praktycznych idiomach w języku polskim. Kolejną lekcję to znaczy następną lekcję. Kolejny to znaczy następny. Te dwa słowa to synonimy. Ale dlaczego kolejną lekcję? Bo już przygotowałam dla Was kilka tygodni temu lekcję o idiomach ze zwierzętami. Link do tej lekcji jest w opisie filmu. A dzisiaj mam lekcję z idiomami, w których są części ciała. To będą idiomy ze słowami oko, ręka i głowa. Jeśli nie znacie części ciała, jeśli nie wiecie, co to jest, to też mam filmik na ten temat. Pamiętajcie, że więcej lekcji wideo, których nie ma na YouTubie, jest na mojej stronie polishwithdorota.pl. Tam są lekcje wideo z ćwiczeniami, więc możecie nauczyć się jeszcze więcej polskiego i ćwiczyć, żeby to wszystko dobrze zapamiętać. Te filmiki, te lekcje są dostępne za darmo, nie musicie nic płacić, musicie tylko się zalogować, stworzyć konto na mojej stronie. Zaczynamy. Pierwszy idiom to rzucić okiem. Co to znaczy rzucić? Można rzucić piłkę na przykład, ale rzucić okiem? Po polsku rzucić okiem to znaczy popatrzeć na coś przez chwilę, zobaczyć coś, popatrzeć. Posłuchajcie przykładów. Skończyłam pisać ten tekst. Możesz rzucić okiem i zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Możecie też powiedzieć zamiast możesz rzucić okiem, rzuć okiem albo rzuć okiem proszę, żeby było bardziej elegancko i uprzejmie. Uprzejmie to znaczy miło, kulturalnie, grzecznie. Rzuć okiem proszę. Drugi przykład. Marta rzuciła tylko okiem, czy dziecko śpi i zamknęła drzwi. To jest idiom rzucić okiem. Drugi idiom jest ze słowem ręka. Ktoś poszedł komuś na rękę. Poszedł komuś na rękę? No, oczywiście, idiomy nie bardzo mają sens, nie mają dosłownego sensu. Pójść komuś na rękę to znaczy ułatwić coś komuś, pomóc komuś, ale oczywiście musicie posłuchać przykładów, bo najlepiej uczymy się na przykładach. Byłam chora i nie mogłam pójść na egzamin, ale profesor na szczęście poszedł mi na rękę i mogłam zdawać egzamin tydzień później. To znaczy, że profesor zgodził się wyjątkowo
żebym zdawała egzamin w innym terminie, to znaczy ułatwił mi to, pomógł mi w pewien sposób. Drugi przykład. Steve chciał zapisać się na kurs języka polskiego. Lekcje zaczynają się o 17:15, ale Steve kończy pracę o 17:30. Na szczęście jego szefowa poszła mu na rękę i może on zaczynać i kończyć pracę w poniedziałki i w środy pół godziny wcześniej. Czyli szefowa zgodziła się, żeby Steve pracował w innych godzinach i teraz Steve może chodzić na lekcje języka polskiego. W mojej szkole lekcje grupowe są w różnych godzinach. Mamy grupy, które zaczynają lekcje o 17:15 polskiego czasu albo o 19:00. Są też grupy, które mają lekcje rano, na przykład o 10:00 albo o 9:15. To są grupy, które mają lekcje 2 razy w tygodniu. Zwykle lekcje są w poniedziałek i w środę, albo we wtorek i w czwartek, ale mamy też grupy w weekend. I wtedy w weekend lekcje są tylko raz w tygodniu, ale 2 godziny. Jeśli chcesz uczyć się polskiego w mojej szkole online, to skontaktuj się ze mną, zorganizujemy bezpłatną konsultację, a ja wybiorę dla Ciebie najlepszą opcję, najlepszą grupę. Link jest w opisie filmu. Kliknij link, napisz do mnie i porozmawiamy, co będzie dla Ciebie najlepsze. A teraz wracamy do idiomów. Był idiom ktoś poszedł komuś na rękę i tutaj uwaga, poszedł komuś na rękę, to komuś to jest celownik, więc jeśli chcecie powiedzieć, że ktoś Wam coś ułatwił, Tobie, to używamy takich form. On poszedł mi na rękę. On poszedł Ci na rękę. Ja, mi. Ty, ci. On poszedł mu na rękę. Ona, on poszedł jej na rękę. My, on poszedł nam na rękę. Wy, on poszedł wam na rękę. Oni albo one, on poszedł im na rękę. Tak używamy tej frazy. I te formy mi, ci, mu, jej, nam, wam, im będą też używane w innych idiomach. Na przykład w idiomie coś jest mi na rękę. Co to znaczy? Jeśli coś jest mi na rękę, to znaczy, że to mi pasuje, to mi odpowiada. To mi odpowiada, to znaczy it suits me, it works for me. To mi odpowiada, to jest dobre dla mnie. Okej, tak naprawdę to jest dobre rozwiązanie w tej sytuacji. Posłuchajcie przykładów. Muszę dzisiaj zostać w pracy godzinę dłużej. Normalnie pracuję do 4:00, ale dzisiaj muszę być w pracy do 5:00. Ale tak naprawdę jest mi to na rękę, bo na 5:45 mam fizjoterapeutę. No i tak, to musiałabym czekać, iść gdzieś do kawiarni albo do sklepu, a teraz po prostu prosto z pracy pójdę do fizjoterapeuty. Jest mi to
na rękę, to mi pasuje, to mi odpowiada. I była tutaj taka fajna fraza, tak naprawdę, po polsku to znaczy actually. Tak naprawdę, actually. Drugi przykład. W ten weekend ma być piękna pogoda, ale to wcale nie jest mi na rękę, bo muszę pisać pracę dyplomową i będę siedzieć w domu przed komputerem, więc wolałabym, żeby padał deszcz. Czasami tak jest, że dobra pogoda nie jest nam na rękę, kiedy musimy coś robić w domu. Tak jak mówiłam, w tym idiomie też używamy tych form mi, ci, mu, jej, nam, wam, im. Na przykład to jest mu na rękę. To jest jej na rękę. I tak dalej, i tak dalej. Teraz znacie już 3 idiomy. Rzucić okiem, ktoś poszedł mi na rękę i coś jest mi na rękę. A teraz 2 idiomy ze słowem głowa. Coś wypadło mi z głowy. Wypadło to jest forma czasownika wypadać, wypaść. Tutaj widzicie, że komuś wypadły jabłka z torby, wypadły zakupy z torby. To znaczy wypaść. A jeśli coś wypadło mi z głowy, to znaczy, że ja o tym zapomniałam. Na przykład piszę do kolegi, z którym miałam dzisiaj się spotkać w centrum. Piszę. Cześć, mieliśmy dzisiaj spotkać się o 5:00, ale wiesz co? Zupełnie wypadło mi z głowy, że na 6:00 mam dentystę. Przepraszam, możemy jutro się zobaczyć? Wypadło mi z głowy. Zapomniałam. Inny przykład. Moja przyjaciółka miała egzamin i powiedziała, że zadzwoni do mnie po egzaminie. No egzamin skończył się 2 godziny temu, a ona nie dzwoni, więc mogę powiedzieć, na pewno wypadło jej z głowy, pewnie jest zestresowana po egzaminie, to ja do niej napiszę. Wypadło jej z głowy, zapomniała. W tym idiomie coś komuś wypadło z głowy, też mamy te formy mi, ci, mu, jej, nam, wam, im. Coś wypadło mi z głowy, coś wypadło ci z głowy i tak dalej, i tak dalej. A na koniec polskie przysłowie. Przysłowie to jest taka mądra fraza, która funkcjonuje w języku od dawna. I dzisiaj jest to przysłowie, co 2 głowy to nie jedna. Co to znaczy? Posłuchajcie przykładów. Dialog. Dziękuję, że mi pomogłaś. Razem zrobiłyśmy to 2 razy szybciej i lepiej. Nie ma sprawy. No wiesz, co 2 głowy to nie jedna. Drugi przykład. Paweł chciał kupić komputer, ale nie był pewny, który wybrać. Poprosił o pomoc swojego kolegę Michała. Spotkali się, porozmawiali, podyskutowali i wybrali najlepszy model. W końcu, co 2 głowy to nie jedna. Ten idiom znaczy, że kiedy 2 osoby o czymś rozmawiają, to rezultat jest lepszy. Pracujemy szybciej i bardziej efektywnie. Co 2 głowy to nie jedna, czyli 2 głowy, 2 osoby są lepsze niż jedna. I w tym ostatnim przykładzie użyłam słowa kolega. Poprosił kolegę o pomoc. Pamiętajcie, że słowo kolega to nie znaczy colleague po angielsku. To bardziej znaczy coś jak friend po prostu. Jeśli chcecie wiedzieć,
jak się mówi po polsku friend i jaka jest różnica między słowami znajomy, znajoma, kolega, koleżanka, przyjaciel, przyjaciółka, to mam o tym lekcję i link jest w opisie. To było 5 idiomów z częściami ciała. Rzucić okiem, pójść komuś na rękę, coś jest mi na rękę, coś wypadło mi z głowy. Co 2 głowy, to nie jedna. Który idiom jest dla Was najciekawszy? Czekam na Wasze komentarze i Wasze przykłady z tymi idiomami. Pamiętajcie, że możecie uczyć się polskiego ze mną na YouTubie oraz w filmikach na mojej stronie polishwithdorota.pl, a w mojej szkole możecie uczyć się polskiego z moimi świetnymi nauczycielkami i żeby zapisać się do mojej szkoły, kliknijcie link w opisie filmu, żeby się ze mną skontaktować. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Pa!